Wiecie, co jest najlepsze? Że w tym zamku, prócz nas, nie ma zupełnie nikogo. Jesteśmy tylko my i nasze echo. Dzień dobry, witam w nowym odcinku. Dziś znajdujemy się w Zamku Roztoka i będziemy w nim latać dronem. Ja tu już byłem nie raz, nie dwa. W jednym z poprzednich odcinków, tam na tamtym drzewie, zawiesiłem swojego drona Mavica. Było dosyć ciemno, ale wydaje mi się, że film wyszedł całkiem ok. Dronowi oczywiście nic się nie stało, ale trzeba było wzywać dźwig, także ciekawa akcja. Dzisiaj natomiast mam nadzieję, wszystkie drony, które mam, przetrwają. Mam tylko dwa. Dzisiaj nie tylko będę tu latać dronem, ale także być może zrobię kilka ciekawych ujęć na FX3 z Atomosem. Co się wyprodukuje, to się okaże. Sam nie wiem. I to w tym wszystkim najbardziej lubię. Chciałem powiedzieć, że miałem latać dronem, a zaczynam od ujęć kamerą. Co jest grane? To jest tak pięknie, że nie wiem, który sprzęt wybrać. Bardzo się cieszę, że w końcu mam możliwość polatania dronem, tym bardziej FPV w Zamku Roztoka. Bardzo się cieszę, że poznałem właścicieli, że mam taką możliwość. I tak naprawdę tutaj w Roztoce to już jest chyba mój trzeci film, tak mi się wydaje, że to będzie chyba trzeci film, ale wszystkie te filmy będą zalinkowane na dole w opisie. Także zapraszam do zapoznania się z poprzednimi moimi filmami, a myślę, że to jeszcze nie koniec. Zresztą tutaj, jeżeli byście chcieli przyjechać, chyba co tydzień można tu sobie przyjechać i z przewodnikiem chodzić po Zamku Roztoka. Ja mam taką możliwość, że jest na wyłączność. Dziękuję. Przede wszystkim trzeba sprawdzić ustawienia. Pierwsze loty za mną. Adrenalina wysoka wcale jakoś nie jest, bo czuję się tu bezpiecznie, ale te małe przejścia pomiędzy drzwiami no, powodują
jednak lekkiego stracha we mnie. Ja na co dzień nie latam w takich pomieszczeniach. Raz latałem w Pałacu Krobielowice. Co prawda nie wyszedł jeszcze z tego zamku, z tego pałacu film, no ale może kiedyś. Nie o tym. Lata mi się tu bardzo fajnie, ale właśnie wpadłem na pomysł, że skoro latam, a mam przy sobie Ronina i kamerę, to czemu by nie zrobić kilku ujęć też FX trójką? Sprawdźcie je teraz. Aktualnie jestem w stanie stwierdzić, że wyszły mi lepsze ujęcia tym niż dronem. Ale pamiętajmy, dron to hobby. Czy ja nie miałem tu latać dronem? Ale mi się spodobało. Wiadomo było, że to miejsce bardzo mi się spodoba. Wiadomo było, że od dawna mi się podoba z zewnątrz, ale wewnątrz, kiedy odpaliłem kamerę i zobaczyłem, jak tutaj zapala się światło, jak delikatnie opada na schody, czy na stół, na krzesło, na jakieś kwiatki, czy inne przedmioty. No bajka, no. Piękny zamek i jak na razie latałem kamerą z Roninem, a teraz przyszedł znowu czas na ujęcia z drona. Nie mogę się pogodzić. No, taka pasja do filmowania tym i tym. Rozterki droniarza w zamku Roztoka. O tak, w końcu doczekałem się mojego krzesełka. I to w jak zacnym miejscu. Mięciutkie, wygodne, cieplutko, w zameczku. No niesamowite. Słyszycie ten dźwięk? Nie wiem, czy już mówiłem, ale chciałem powtórzyć, że naprawdę no, niesamowitą rzeczą jest to, że mogę pojawić się w takich miejscach, no nie zawsze uczęszczanych. Albo może, żebyś tutaj takim trochę wyjątkowym gościem, bo wy też możecie tu przyjść. I może was oprowadzić przewodnik i może wam powiedzieć wiele ciekawych rzeczy na pewno na temat tego miejsca. Natomiast ja mam możliwość spędzić tu chwilę czasu samemu, no i tak poczuć ten klimat, polatać, a jak robię ujęcia, to tak się skupiam, żeby to wyglądało jakoś no, w miarę ładnie. Chciałbym zrobić fajne rzeczy, szczególnie kamerą, bo dronem to nie zawsze da się zrobić takie ujęcie, jakbym chciał. Jednak wbrew pozorom, no, trzeba mieć fajny teren pod drona. A pod kamerę, no to już da się zrobić więcej.
To drzewo, na którym zawisłem rok temu. Powiem tak, jak na latanie 5-calowym Speedy B, to nie mam aż takiego stresu. To nic, że niezabezpieczone śmigło. OC wszystko pokryje. Ubezpieczalnia to może być twoja reklama. Żartuję. Kto by dał radę tu latać 5-calówką? Tylko świr. Wiadomo co. Wujka nie ma, jajeczka nie ma, ale jest Marcin i herbatka. Czas na małą przerwę. Trzeba się rozgrzać. Chciałem właśnie powiedzieć, że mamy nie najgorszy czas, bo jesteśmy tutaj już 2 godziny i chyba 20 minut. Wydaje mi się, że w ciągu 3 godzin powinniśmy się uporać już ze wszystkim. W zasadzie nie mamy żadnego deadline'u, limitu. No ale chciałbym zrobić dobre ujęcia. Wydaje mi się, że takie będą. No z drona sam nie wiem, co wyjdzie. Jest to dla mnie ciekawostka. Prędzej wiem, co wyjdzie z kamery. I wydaje mi się, że będą to dobre ujęcia. Bo pięknie to wszystko tu wygląda. Na zdrowie. Czyż nie pięknie smakuje herbatka w tym miejscu? Tego jeszcze nie wiem, ale zaraz się dowiem. Zobaczcie, co za piękne miejsce w przebitkach z Ronina i FX3. Sony FX3. Słyszę kroki. Duchy? Jesień już się dosyć mocno rozpoczęła i jak tutaj jechaliśmy, to zaczął padać deszcz. No i taka w cudzysłowie depresja droniarza została uratowana przez to, że mogę polatać w tych miejscach, w tym miejscu. Taki właśnie był mój zamiar już od początku roku, żeby na jesień zbyt często nie wyjeżdżać, ponieważ 2 lata z rzędu bywało tak, że po prostu jak gdzieś jechałem, no to padał deszcz, były jakieś chmury, no nie ma światła i jest nieciekawie. Zatem bardzo się cieszę, że dzisiaj mogę nagrać ten odcinek właśnie w tym miejscu, tym bardziej, że to miejsce jest naprawdę piękne i naprawdę warto tu przyjść. No, jest sporo pracy, ale to właśnie dzięki takim ludziom te miejsca mogą uzyskać nowy blask. Nie takim ludziom jak ja, bo ja tylko wam to pokażę tutaj na obrazku. Tym, którzy to odnawiają.
I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Na zewnątrz tym razem nie polatałem, ale to dlatego, że nadal pada deszcz. Zamykamy drzwi, robimy po sobie porządek, żegnamy wszystkie duchy, jeśli tu są, mówimy papa, wszystkiego dobrego. No i co, widzimy się w kolejnym odcinku i subskrybujcie i łapki w górę.